Dobry wieczór. W dniu dzisiejszym chciałbym omówić krzywą grzewczą dla pompy Spilisan. To, co wczoraj nagrywałem na filmie, jak to ustawić. I w dniu dzisiejszym chciałbym przedstawić to na wykresie graficznym, bo wywiązuje się dziwny temat. Niektórzy nie rozumieją, co to jest krzywa grzewcza, jak to działa, po co są regulatory, sterowniki do pomp obiegowych. Bo każdy myśli, że jak pompa ciepła działa na krzywej grzewczej, no to już nie trzeba nic, żadnych regulatorów pokojowych, niczego. To jest bardzo błędne myślenie, ponieważ to nie zapewni nam sterowania temperaturą w pomieszczeniach, jaką chcemy mieć temperaturę, tak? Krzywa grzewcza jest tylko po to, to nam zastępuje, można tak zobrazować to w dwóch słowach, że wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz pompa ciepła automatycznie podnosi sobie temperaturę grzania tej wody na grzejniki bądź na podłogówkę. I to odbywa się za pomocą sterownika pompy ciepła. Nie musimy tego ręcznie przestawiać, że jak spadnie temperatura otoczenia, no to w domu jest za chłodno, idę do kotłowni i przestawiam na wyższą temperaturę, tam o 2 stopnie, 3, żeby było bardziej komfortowo. To robi za nas sterownik i tutaj Wam narysowałem taki wykres w stosunku do tych ustawień, które wczoraj przedstawiałem na swoim filmie. I mamy wszystkie te temperatury jak w panelu sterowania, tak, zadane, wprowadzone przez nas. I tutaj temperatura zewnętrzna. Tutaj też się to zgadza, tak. I tak wygląda wykres krzywej grzewczej dla tych parametrów, dla takich ustawień. Producent tutaj dla tej pompy ciepła, dla sterownika Carel nie przewiduje wykresu graficznego. No to błąd, powinno być to. Łatwiej by to nam było ustawić według takiego wykresu. Bardziej czytelny jest, może tak, niż takie wprowadzanie do sterownika, jakieś zaznaczanie tam opcji dziwnych. Jeżeli rośnie nam ta prosta w górę, wzrasta nam temperatura wody, która wychodzi na grzejniki bądź na podłogówkę. Jednoznaczne jest to z tym, ze wzrostem kosztów zużycia energii elektrycznej i obniżeniem sprawności pompy ciepła, tak? A to znowu wraca do kosztów związanych za opłatę i zużycie energii elektrycznej. Niektórzy piszą, że nie działa to, że po co jest sterownik pokojowy, jak już masz krzywą grzewczą, no to niech idzie na krzywej grzewczej pompa. Ja się z tym nie zgadzam, bo pompa, jeżeli pracuje cały czas, w układzie jest duży bufor, no to po prostu w domu robi się za ciepło. Nie mamy kontroli w takich okresach przejściowych jak teraz nad zapanowaniem tej temperatury w pomieszczeniach, bo ona wzrasta, tak? I potrzebny jest nam sterownik, który zarządza za buforem pompą obiegową. Do podłogówki mamy rozdzielacz, tak? I tam jest też pompa obiegowa. I to są dwa oddzielne tematy. Dla podłogówki powinien być też sterownik, bądź z siłownikami, bądź sterownik dla pompy obiegowej, żeby po prostu podłogówkę odłączyć, jak osiągnie zadaną temperaturę. Co nam taki układ daje? Dzięki temu oszczędzamy zużycie energii elektrycznej, nie przegrzewamy pomieszczeń i co? Mamy pełną kontrolę nad temperaturą, jaką chcemy mieć w pomieszczeniu. Z uwagi na to, że pompa ciepła
pracuje dla bufora, tak? Po to się daje w układ duży bufor, żeby pompa ciepła pracowała tylko z buforem, a bufor i dalsza część instalacji to jest osobny temat. Zarządzanie tą drugą częścią instalacji jest właśnie przez te pozostałe sterowniki. No i zobaczcie teraz, pompa chodzi, jest 33 stopnie, zadana jest 32 plus histereza, czyli już 1 stopień przebiło. Macie zużycie mocy, mówicie, że to nie działa, że pompa zużywa duże ilości prądu, 2350 W plus utrzymanie falownika plus pompki obiegowe. To myślę, że to jest 1800 W gdzieś idzie teraz na sprężarkę pompy ciepła. Dlatego tutaj praca według krzywej grzewczej działa, moduluje tą mocą, ale na chwilę obecną temperatury są na plusie i ta temperatura wzrasta, pomimo że jest duży bufor w układzie, to pompa ma tak dużą moc, że przebija to. Przebija to po godzinie pracy, bo ta energia nie jest oddawana. Dzięki temu oszczędzamy tą energię. Nie jest oddawana do instalacji, tak? I po to są te sterowniki z drugiej części. Zobaczcie, tutaj mamy pompa obiegowa sterowana sygnałem PWM, tak? To jest połączenie bufor, pompa ciepła. No i tutaj macie temperatury, góra, dół. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu ciemno jest dosyć w tej kotłowni. Na dole jest 36,1 stopnia. Tutaj jest taka temperatura. Założyłem te dwa sterowniki, o których wspominałem wcześniej. Wpięte są sterownik do pompy obiegowej CO. To jest już pompa za buforem, tak? Która zarządza zasilaniem na grzejniki tylko. A w rozdzielaczu jest druga pompa do podłogówki i tą pompą na razie zarządza ten sterownik tutaj na tej rurze. To jest taki mechaniczny regulator, ale też to usunę. Nie mam siłowników na każdą sekcję. Nie mam takiego precyzyjnego rozdzielacza, który by zarządzał tą temperaturą. Założyłem sobie załączenie pompki i tak to działa na razie na podłogówkę, ale to też jest niedobre rozwiązanie, bo nie ma pełnej kontroli. Ta pompa obiegowa kręci się, kiedy ma temperaturę na buforze, tak? Jak ona spadnie, no to po prostu rozłączy ją tam na jakiś czas i trzeba będzie założyć albo drugi sterownik takiej temperatury pokojowej na sam dół dla pompy obiegowej, takiej jak tutaj na przykład Salus może być. Najprostsza konstrukcja, wpinamy się do kabla zasilającego pompy obiegowej, który wychodzi ze sterownika, tak, tutaj mamy sterownik CO. Kabel od Salusa, to jest sterowany sygnał, tutaj jest z przekaźnika, tutaj nie ma prądu na tym kabelku. Jedyne co, to jak sterownik pokojowy spadnie temperatura poniżej zadanej, to zewrze styki przekaźnika i załączy nam tutaj jeden kabel, który jest zrobiony na tym bypass od zasilania. Ten kabel wychodzi od sterownika pompy. To jest zasilanie pompy cyrkulacyjnej, tak? Tutaj, w tym miejscu. Stąd mamy kable od przekaźnika Salusa, a drugi kabel z Salusa jest do zasilania. Tutaj wrzucony jest do
do listwy, do przedłużacza. Mamy CO, pompka jest ustawiona, że kręci się gdzieś tak od 30 stopni, cały czas chodzi. Ciepła woda użytkowa, widzicie, nie ma pompy, pracy pompy. Ustawiłem tam 35 stopni i to jest zabezpieczenie po to, żeby nie wychładzać tego zbiornika. Jeżeli na buforze zrobi się taka temperatura na zasilaniu, 35 stopni gdzieś w tych granicach, no to załączy tą pompę obiegową, co mamy tutaj do zbiornika ciepłej wody użytkowej i po prostu wymusi obieg. To jest tymczasowe rozwiązanie i to jest najmniej ważne w tym układzie. Na chwilę obecną najważniejsza jest ta pompa, która daje całe zasilanie na grzejniki w całym domu i nią zarządza ten regulator. On jest tutaj tylko po to, żeby nie wychłodzić całkiem bufora, bo na przykład gdyby pompa ciepła nie uruchamiała się, to nie pozwoli nawet na to sterownik pompy ciepła, żeby ta temperatura spadła poniżej tej wartości, którą mamy zadaną. Ona jest 30 stopni i pompa się uruchomi, tak? To jest takie profilaktyczne zabezpieczenie, żeby nie wychłodzić bufora do 28 stopni na przykład. Nie ma tutaj precyzyjnej regulacji, tylko jest takie pokrętło, potencjometr i to tak sobie działa. I bardzo ważnym parametrem tutaj w tej instalacji jest nadzorowanie temperaturą w pomieszczeniach, pomimo że pompa idzie na krzywej grzewczej, tak jak wcześniej powiedziałem, ponieważ krzywa grzewcza to tylko nam zapewnia to, że nie musimy podbijać tej temperatury ręcznie w sterowniku pompy ciepła czy tam w aplikacji, jak spadnie nam temperatura otoczenia. To tylko zapewnia nam krzywa grzewcza i w myśl tej definicji jest to na logikę nieekonomiczne grzanie, tak? Bo mamy wzrost temperatury zasilającej, a co za tym idzie, zużycie energii jest wyższe. Ale nie da się fizyki oszukać. Po prostu w momencie, kiedy spada temperatura na zewnątrz, automatycznie budynek potrzebuje większą ilość energii dostarczyć na potrzeby grzewcze, żeby było w budynku komfortowo. Nie da się oszukać tego i ta krzywa grzewcza nam to zapewnia, że nie musimy tego sterownika non-stop przestawiać ręcznie, tam ustawiać sobie tych temperatur. Można zrobić pompę na on-off, ustawić stałą temperaturę, regulatory pokojowe też będzie działało i za jakiś czas sobie przestawić to ręcznie. Nie ma problemu, też będzie działało. Na krzywej grzewczej chodzi o to też, że sterownik moduluje mocą sprężarki. 33,6 do 34 dojdzie i wyłączy pompę ciepła. Pobór energii teraz jest 2,5 kW. Utrzymanie falownika, z tego jest 80 W gdzieś. No i pompy obiegowe, żarówki jakieś w budynku, które świecą się. Niżej nie zejdzie ze zużyciem mocy, bo też były takie zapytania w komentarzu, czy to jaki jest pobór energii elektrycznej. Na początku, na starcie, jak mamy tutaj na sterowniku 30 stopni albo 29,6, bo tak nieraz schodzi do tych wartości, to po prostu przy starcie sprężarka, jak się uruchomi, mamy tą niską temperaturę, tak, no to ona bierze 3,5 kW. Taki jest pobór energii. Dopiero jak już jesteśmy przy końcu, zobaczcie co się dzieje. 33,9. Zaraz wyłączy. O, wyłączyło. 34, pompa gotowa. Wyłączyło pompę ciepła.
32 stopnie mamy temperaturę zadaną. Tak jak na wykresie jest. No i działa to poprawnie. Niektórzy piszą, że nie działa. Zobaczcie na zużycie teraz energii. 700 W jest praktycznie. No to z tamtej wartości 2540 W trzeba byłoby odjąć tą wartość, która no idzie na utrzymanie pomp, tak? Jakieś oświetlenie w budynku. Takie zużycie jest teraz. Niżej kompresor nie zejdzie ze zużyciem. Niestety tak to wygląda. Przy takiej mocy pompy nie oczekujcie, że będzie 600 W poboru. Przy Sprisanie 15,8 kW jest duży motor, tak, i po prostu no on musi zużyć swoją ilość energii i nie ma innej możliwości, nie da się niżej zejść dla takiej pompy ciepła. Albo kupujecie mniejszą, no ale tego się nie da oszukać, bo w momencie kiedy mamy mroźne dni wietrzne, no to taka pompa nie poradzi sobie, jak będzie za mała. To też trzeba obliczyć w aplikacji ciepło właściwe APP i to też nie do końca możemy brać pod uwagę te wszystkie parametry, podając tam grubości ścian, izolacji termicznych, ilość okien, ile grzejników, czym grzejemy. To po prostu nie jest wiarygodny taki test. To tylko częściowo nam wyliczy punkt ambiwalentny dla pompy ciepła, tak? Dla naszego rejonu, gdzie mieszkamy, ale nie można się tego kurczowo trzymać. Trzeba to wszystko brać poprawkę na to. Myślę, że to jest zrozumiałe, dlaczego takie rozwiązanie jest. Po co mi te zarządzanie temperaturą w pomieszczeniach, jak mamy krzywą grzewczą. Krzywa grzewcza, tak jak powiedziałem wcześniej, pompa i bufor, pompa ciepła i bufor to są dwa oddzielne układy. Jeden układ to jest pompa ciepła, bufor, a drugi układ to jest bufor, pompka obiegowa i instalacja grzejników i drugi układ tam pompa obiegowa plus podłogówka. Tak to jest zrobione. I pompa ciepła pracuje dla bufora. Po to jest duży bufor w pompie, żeby on miał tą energię gdzie oddać w momencie, kiedy pompa nie pracuje. Mamy chwilę przestoju, tak. Przy defroście jest to potrzebne. Im większy bufor, mniejsze taktowanie pompy ciepła, pomimo nawet, że ona jest większa, mocowo dobrana do budynku, to zjawisko nas nie interesuje wtedy. Ja wiem, że mam za dużą tą pompę do budynku na chwilę obecną, tak? Bo ciepło właśnie właściwe tam APP wyliczyło, że potrzebuje pompę 13,8 kW gdzieś w tej mocy. No ale patrząc na parametry pompy, jak spada temperatura otoczenia, za bardzo nie było dostępności takiej pompy na rynku. No podjąłem decyzję, że wezmę ją troszeczkę większą, bo wiem, co ten budynek potrafi. To nie jest nowej generacji budynek, który jest dobrze odizolowany, tak, że ma najnowsze okna. Wszystko jest teraz budowane w innej technologii. Że ja nie będę całego budynku przerabiał, chciałbym mieć taki budynek, ale niestety nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć. Są zbyt duże koszty. Poza tym już mi się nie chce, tak? Tyle lat już tą budowę człowiek robi i końca nie ma. Jedno zrobisz i drugie wychodzi. Tak to jest cały czas. Non-stop inwestycja, studnia bez dna. Dlatego myślę, że to jest zrozumiałe, jak działa krzywa grzewcza i o co tutaj z tym wszystkim chodzi. Po co są te regulatory. Więcej tutaj nie ma nad czym się zastanawiać. Jest to potrzebne. W komentarzach
Dużo osób pisze, że to jest niepotrzebne, że jak jest krzywa grzewcza, no okej, dla niektórych jest niepotrzebne. Ja uważam, że jest potrzebne, bo wówczas oszczędzamy tą energię. Dlatego jest takie rozwiązanie, a nie inne. Jak sobie to zrobicie, to zobaczycie, że to działa. Działa i jest pełna kontrola nad energią, która jest dostarczana do budynku. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Do następnego. Cześć.